Dzień dobry. 6 czerwca 1885 roku świat zmienił się diametralnie. Tego dnia 9-letni Joseph Meister został w Paryżu pokąsany przez wściekłego psa. I to oznaczało wyrok, bo wścieklizna jest jedną z tych niewielu chorób, które mają 100% skuteczność, jeżeli chodzi o uśmiercanie. To znaczy, że jeżeli występują pierwsze objawy choroby, oznacza to ni mniej, ni więcej, że za 2 tygodnie ta osoba na pewno będzie martwa. I w tej sytuacji matka chłopca razem z kilkoma innymi osobami postanowiły zwrócić się o pomoc do syna pewnego grabarza. Tym synem grabarza był niejaki Ludwik Pasteur, który z wykształcenia nie był lekarzem, ale wszyscy doskonale wiedzieli, że jego liczne genialne odkrycia w dziedzinie chemii, biologii i mikrobiologii czynią z niego jedyną osobę, która może pomóc w takiej sytuacji. I Pasteur postanowił zaryzykować. Pierwszy raz podał człowiekowi wyprodukowaną przez siebie szczepionkę przeciwko wściekliźnie, którą uzyskiwał z komórek nerwowych martwych królików, takich, które padły na wściekliznę. Następnie wyizolowanego wirusa jeszcze suszył przez 5 do 10 dni, żeby go zneutralizować i licznymi nakłuciami wprowadził taki preparat do ciała Josepha. A Joseph przeżył jako pierwsza w historii osoba dotkliwie pokąsana przez wściekłe zwierzę. Pierwsza osoba, o której wiemy przynajmniej. Także ten dzień był naprawdę wyjątkowy, bo była to dopiero druga działająca szczepionka. Pierwszą była szczepionka przeciwko ospie prawdziwej. Ta historia dalej robi się równie ciekawa, w zasadzie nie przestaje być ciekawa, bowiem okazało się, że Joseph po śmierci Pasteura pracował w instytucie, który był nazwany imieniem jego wybawcy, w Instytucie Pasteura w Paryżu, a kiedy w 1940 roku Niemcy wkroczyli właśnie do tej jednostki i dostali się do krypty, w której były złożone szczątki Pasteura, ten poczuł się tym tak urażony, czy tak bardzo go to dotknęło, że postanowił zakończyć swoje życie strzałem w głowę w momencie, kiedy jego wybawca, jego prochy zostały w ten sposób zbezczeszczone. Ale żeby nie odbiegać od tematu, dlaczego w ogóle o tym wszystkim mówię? Bo przez 3 tygodnie nie było mnie w kraju, zwiedzałem m.in. Malezję, Indonezję, Singapur i w związku z tym sam przyjąłem 3 dawki szczepienia przeciwko wściekliźnie, co zresztą potwierdza ta żółta książeczka. Potwierdza ona również, że to nie były moje jedyne szczepienia przed takim wyjazdem. Czy się bałem? Nie. Osobiście bardziej obawiałbym się pojechać w ten rejon świata bez odpowiednich szczepień, ale nie wszyscy podzielają moje podejście. Przynajmniej dzisiaj, we współczesnej Polsce, również i na świecie, coraz częściej podważa się skuteczność i zasadność szczepień, co z naukowego punktu widzenia nie ma żadnych podstaw. Dlaczego tak się dzieje? Nie umiem powiedzieć. Być może dlatego, że szczepionki padły ofiarą własnej skuteczności. Kiedy byłem mały, a przynajmniej mniejszy, to chorowałem na ospę wietrzną. Nie było to najprzyjemniejsze doświadczenie, ale muszę przyznać, nie było dramatu, bo przynajmniej choroba oszczędziła mi uporczywie swędzących pęcherzy w gardle, w ustach, w nosie. Mój brat nie miał tyle szczęścia, choć z drugiej strony sami możemy mówić o szczęściu, bo nie zetknęliśmy się z ospą prawdziwą, która w samym tylko XX wieku kosztowała życie, zabrała życie prawdopodobnie około 100 milionów ludzi. A tak jak mówię, my się z nią nie spotkaliśmy, bo została ona eradykowana. Dzięki szczepieniom nie występuje już w ogóle w środowisku. Ospa prawdziwa, dodajmy, wbrew nazwie nie jest wcale blisko spokrewniona z ospą wietrzną, ale nie odbiegajmy w tym miejscu od tematu. Po przebyciu ospy wietrznej powinienem teoretycznie być odporny na ponowne zachorowanie na tę chorobę. Dzisiaj jednak można dzieciom podać szczepionkę, która sprawi, że 95% z nich, około 95% z nich nigdy nie zachoruje na ospę wietrzną. I tutaj rodzi się szereg pytań. Po pierwsze, dlaczego mamy wprowadzać do organizmu dziecka coś z zewnątrz, skoro moglibyśmy alternatywnie pozwolić mu naturalnie przechorować ospę wietrzną? Po drugie, dlaczego 95%, a nie 100%? Po trzecie, dlaczego skład szczepionek jest taki, a nie inny? Może ktoś zapytać, mając na myśli na przykład to, że znajduje się w nich aluminium albo tiomersal, który jest związkiem rtęci. Ktoś inny może powiedzieć, że w ogóle wprowadzanie czegoś obcego do organizmu dziecka jest sprzeczne z naturą, a ktoś, że w zasadzie szczepionki są obowiązkowe tylko po to, żeby koncerny farmaceutyczne mogły dzięki temu zarabiać. No to może po kolei. Zacznijmy od tego, że na 1000 przypadków ospy wietrznej 6 średnio kończy się hospitalizacją.
Choroba może prowadzić do zapalenia płuc, a nawet zapalenia mózgu i konsekwencje takich powikłań mogą być dramatyczne dla dziecka. Oczywiście szczepionka, jak już mówiłem, nie daje gwarancji odporności, no i ponadto w około 15% przypadków powoduje gorączkę. Mogą rzecz jasna zdarzyć się inne niepożądane odczyny poszczepienne. Ale musimy to wyraźnie powiedzieć, że w tym wypadku alternatywą do tych niepożądanych odczynów poszczepiennych jest rzeczywista, niezbyt przyjemna choroba, która, podkreślmy to jeszcze raz, może dać powikłania. No i jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli przechorowaliśmy ospę prawdziwą, to tak naprawdę ten wirus niekoniecznie musi zniknąć z naszego organizmu. Może pozostać w postaci utajonej, chowając się w komórkach nerwowych, w neuronach i powrócić. W okresach osłabienia wirus uaktywnia się i wywołuje bolesne pęcherze zlokalizowane głównie wzdłuż nerwów. Ta choroba to półpasiec. Jeżeli przytrafi się w okolicach oka lub ucha, grozi utratą sprawności tego narządu. Spośród osób, które przebyły ospę wietrzną, około 10–20% zachoruje później na półpasiec. U osób zaszczepionych to ryzyko będzie wielokrotnie mniejsze, bliskie zeru. No i pamiętajmy, że ospa wietrzna jest jedną z tych nieprzyjemnych chorób, które są bardziej niebezpieczne dla dorosłych osób i wówczas ryzyko jest 10–20 razy większe. Więc gdybyśmy mieli zważyć bilans zysków i strat szczepień, to powinniśmy to przedstawiać mniej więcej tak, że szczepionka zmniejsza ryzyko zachorowania, praktycznie wyklucza ryzyko wystąpienia półpaśćca, a jeżeli zachorowanie na ospę wietrzną już się trafi, to będzie to prawdopodobnie łagodniejsza forma choroby, będzie mniejsze ryzyko powikłań, mniejsze szanse wystąpienia półpaśćca w późniejszym wieku. A jakie są niebezpieczeństwa związane ze szczepionką? No, kilkanaście procent zaszczepionych cierpi na gorączkę, 20% skarży się na bolesność i obrzęk w miejscu wkłucia. W ciągu 25 dni od zaszczepienia może wystąpić wysypka. Dzieje się tak u około 3% zaszczepionych. No i raz na kilka milionów szczepień zdrowa osoba przyjmująca szczepionkę może zarazić inną zdrową osobę ospą wietrzną. Podkreślmy, raz na kilka milionów szczepień. Więc nie jest tak, że to jest tylko ważenie przechorowania choroby i wkłucia jakiegoś preparatu, który będzie dawał taką samą odporność. Nie, to jest dużo bardziej złożone zjawisko i nie umiem wyjaśnić, dlaczego taki przekaz nie przybija się do mainstreamu, za to ciągle mówi się o tym rzekomym i wielokrotnie obalonym twierdzeniu łączącym autyzm ze szczepieniami. Zresztą największe instytucje, które zajmują się autyzmem, wyraźnie podkreślają, że takie twierdzenie jest bez sensu. Być może dzieje się tak dlatego, że rozmawiamy o konsekwencjach działania szczepionek, nie do końca wiedząc, co w szczepionkach się znajduje i przede wszystkim po co się tam znajduje. Niewiele sformułowań jest w stanie opisać działanie układu odpornościowego lepiej niż to skomplikowane. I ja nie zamierzam tutaj się zagłębiać w szczegóły. Powiedzmy sobie tylko, że w skład układu odpornościowego wchodzą elementy, które mają rozpoznać przeciwnika, namierzyć przeciwnika, unieszkodliwić przeciwnika, zapamiętać przeciwnika i ewentualnie zmobilizować inne elementy układu do wzmożonej pracy. I musimy sobie zdawać sprawę, że układ odpornościowy ma pełne ręce roboty przez cały czas, bo tak naprawdę cały czas jesteśmy w pewnym sensie chorzy. Cały czas próbują się do nas dostać patogeny, które układ odpornościowy musi zwalczać i cały czas na nas i w nas żyją bakterie, które układ odpornościowy musi trzymać w ryzach, żeby nie wyrządzały nam krzywdy. Choroba to jest moment, kiedy ten układ nie daje już sobie z tym wszystkim rady. Także jeżeli widzieliście, jak makrofag goni i pożera bakterie, to takie rzeczy dzieją się cały czas w każdym z nas. Generalnie to, co my, ludzie, nazywamy chorobą, to moment, w którym te standardowe procedury nie wystarczą i trzeba wytoczyć cięższe działa, na przykład gorączkę. I aby ta cała machineria mogła poprawnie działać, musi być spełniony szereg czynników. Jednym z tych czynników jest na przykład to, że w niektórych przypadkach nasz układ odpornościowy musi mieć czas, żeby nauczyć się, jak z tym konkretnym patogenem walczyć, czyli znaleźć strategię, która pozwoli mu takie zmagania wygrać. Problem w tym, że niektóre choroby zabijają człowieka szybciej niż takie rozpracowanie przeciwnika może się zakończyć. Tak jest na przykład ze wspomnianą we wstępie wścieklizną. U ofiar tej choroby w mózgach obserwuje się przeciwciała, ale ich produkcja rusza najprawdopodobniej po nie w czasie.
Może być też tak, że sam proces walki z patogenem staje się zabójczy, albo konsekwencje tej walki są zabójcze, na przykład powikłania po odrze potrafią być zabójcze. I uwierzcie mi, jest alternatywa do powracających epidemii odry, która pozwala uzyskać odporność. I tak, to są szczepienia, z tym, że warto wiedzieć, że szczepionka szczepionce nierówna. Wydaje mi się, że jestem w stanie to przedstawić dosyć dobrym porównaniem. Zastanówmy się, jak można przygotować się na mecz w koszykówkę przeciw konkretnemu rywalowi. Poza utrzymaniem odpowiedniej formy, dużo daje rozpracowanie jego taktyki. Naturalne, że po meczu z takim przeciwnikiem lepiej wiemy, co ów przeciwnik gra niż przed meczem, więc rozegranie meczu z drużyną może być metodą przygotowań na następne spotkania. Można obejrzeć wideo z meczami przeciwnej drużyny, potem na sucho poćwiczyć ruchy tej drużyny w ataku. Można zastosować jeszcze prostsze rozwiązanie, czyli na przykład polegać na tym, co przygotuje trener. Zwykle robi to na kartce, rozrysowuje zagrywki przeciwnika, albo przygotowywać się pod konkretnego rywala, w sensie konkretnego zawodnika drużyny przeciwnej, wiedząc, że na przykład lubi rzucać za 3 punkty i mijać w lewą stronę. I analogicznie jest, jeżeli chodzi o szczepionki. To znaczy rozegranie meczu z drużyną przeciwną to jest taka analogia do przechorowania choroby, czyli do rozeznania walką. Natomiast to przechodzenie na sucho zagrywek drużyny przeciwnej można porównać do szczepionek żywych, które zawierają drobnoustroje zdolne do normalnego rozmnażania, ale niezdolne do wywołania choroby. I teraz uwaga, mówimy, że takie szczepionki są mniej wirulentne na skutek atenuacji, inaczej odzjadliwiania. Dla części z Was może to być dużo nowych słów, ale trzeba jeszcze jedno dodać. Pasażowanie. Pasażowanie to technika hodowli komórek, która polega na przenoszeniu ich z jednego naczynia do drugiego. Jeżeli komórkom bakterii albo wirusom będziemy zmieniać podłoża, pożywki, temperaturę, generalnie warunki, w jakich są rozmnażane czy powielane w przypadku wirusów, to może dojść do wykształcenia na drodze mutacji odmian, które nie wywołują choroby, to znaczy zachowują wszystkie inne cechy tego patogenu, ale już nie są w stanie działać jak patogen na człowieka. To tak jakbyśmy rozegrali mecz z drużyną przeciwnika, złożoną z zawodników, którzy wykonują zupełnie normalne ruchy, jeżeli chodzi o taktykę, ale nie interesuje ich w ogóle rzucanie do kosza. I dokładnie tak wyglądają taktyczne treningi koszykarskie. Wykonuje się ruchy przeciwnika, obmyśla obronę przeciw tym ruchom, ale nie grozi nam to, że stracimy kosza w meczu. Szczepionkami żywymi są na przykład szczepionki przeciwko gruźlicy, ospie prawdziwej, śwince, odrze, różyczce i trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wiąże się z nimi pewne ryzyko. Otóż u części zaszczepionych osób jednak dojdzie do zachorowania. Jest to niewielkie ryzyko, ale jednak ono istnieje. Nie ma go w przypadku szczepionek inaktywowanych, które zawierają martwe patogeny, które zostały zniszczone, w zasadzie zabite przy pomocy albo temperatury, albo alkoholu, albo formaliny, generalnie czegoś, co jest w stanie patogen uśmiercić. Tu w naszym koszykarskim porównaniu mielibyśmy nie poruszanie się tak jak przeciwnik, tylko studiowanie schematycznego zapisu jego ruchu na kartce papieru. Ale zobaczyć zapis schematyczny zresztą ruchów przeciwnika to co innego niż wykonać te ruchy i w przypadku szczepionek martwych, inaktywowanych może dojść do zbyt słabej odpowiedzi ze strony układu odpornościowego i w efekcie niewykształcona zostanie pełna odporność. To znaczy układ odpornościowy sobie poradzi z tymi martwymi patogenami, ale tak jakby w ogóle nie zwróci należytej uwagi, zapomni o tym, nie wykształci odporności. Dlatego trzeba jeszcze czegoś dodawać do szczepionek takich jak na przykład szczepionka przeciwko wściekliźnie, durowi brzusznemu, cholerze, to są szczepionki inaktywowane. W przypadku koszykarzy bardzo często na treningu taką rolę pełni trener, który zwraca uwagę na te najważniejsze elementy. W przypadku szczepionek mamy tak zwane adiuwanty. Adiuwanty to składniki szczepionki, które wzmagają odpowiedź układu odpornościowego. Zwykle jest to coś, co jest w stanie nasz układ odpornościowy, mówiąc kolokwialnie, rozdrażnić, tak aby bardziej skupił się na miejscu podania szczepionki i zaczął być bardziej skoncentrowany na uczeniu się. I takimi trenerami, adiuwantami są najczęściej związki glinu, bo nie jest to sam glin, najczęściej wodorotlenek tego pierwiastka, ale o glinie jeszcze
za chwilę. Zanim musimy jeszcze wspomnieć o trzecim rodzaju szczepionek, o szczepionkach podjednostkowych, które zawierają fragmenty drobnoustrojów, albo białka, albo cukry, najczęściej takie, które znajdują się na powierzchni drobnoustroju. I w naszym porównaniu to przygotowywanie się nie na całą drużynę przeciwnika, ale na jednego konkretnego zawodnika, który w tej drużynie gra. I to jest taki najbardziej ogólny podział szczepień. Oczywiście można go rozbudowywać, ale nie o to tutaj chodzi akurat, bo jeszcze musimy powiedzieć, że poza antygenem w postaci żywego, martwego lub poćwiartowanego patogenu, do szczepionki dostaje się wiele innych składników i nie chodzi tutaj akurat tylko i wyłącznie o adiuwanty, które zwiększają siłę odpowiedzi immunologicznej ze strony organizmu. Mam tu na myśli chociażby konserwanty i stabilizatory. Po co? Ano na przykład po to, żeby w szczepionce nie rozwijał się grzyb. I o ile mówimy o szczepionkach za 100 zł podawanych w prywatnych klinikach, to nie jest to takie bardzo niebezpieczne, ale są miejsca na świecie, gdzie najbardziej opłaca się podać szczepionkę z fiolki, z której można wyizolować kilka porcji tej szczepionki, czyli zaszczepić kilka osób z jednej porcji. Za każdym razem istnieje ryzyko, że przedostanie się coś do tej szczepionki, a nie chcielibyśmy, żeby coś w szczepionce się rozwijało. Chodzi o to, żeby jak najniższym kosztem można było ochronić jak najwięcej osób, wbrew temu, co się mówi o firmach farmaceutycznych, o tym też za chwilę. Po co stabilizatory? Ano na przykład po to, żeby szczepionka nie była wrażliwa na działanie temperatury i żeby generalnie mogła być długo przechowywana, żeby nie trzeba było znowu zwiększać kosztów po raz kolejny jej zakupu, transportu itd. itd. Trzymając się tego koszykarskiego porównania, to jest to cała obstawa wokół drużyny, czyli na przykład portier, który pilnuje, żeby nikt nie zakłócał treningu, czy osoba odpowiedzialna za czystość sali, na której trening się odbywa. Chyba całkiem dobre porównanie nam się udało. Tak czy owak, szczepienia są najbezpieczniejszą procedurą medyczną, ale ryzyko związane z ich stosowaniem nie jest zerowe. Muszę podkreślić to wyraźnie jeszcze raz. Szczepionki są najbezpieczniejszą znaną ludzkości procedurą medyczną, ale nie są też doskonale bezpieczne. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli zachorujemy, co już sobie powiedzieliśmy wcześniej, to ryzyko związane z chorobą jest większe niż związane ze szczepieniem. Jeżeli trafimy do szpitala, to ryzyko z leczeniem farmakologicznym, z podawaniem leków jest większe niż związane ze szczepieniem. Oczywiście ryzyko związane z jakiegoś rodzaju operacjami również jest większe niż ryzyko związane ze szczepieniem, ale to ryzyko związane ze szczepieniem nie jest zerowe. A śmiertelność odry to 1 zgon na 1000 przypadków. Jeżeli chorobie towarzyszy niedożywienie, nawet 1 na 10. Więcej. W czasach, gdy stosowano szczepienia z ręki do ręki, czyli nacinano skórę, do środka wprowadzano pobrany od innego człowieka materiał zakaźny, np. ropę, a następnie, gdy taka rana sama ropiała, pobierano tę ropę celem immunizacji innego człowieka, szczepienia ciągle były bezpieczniejsze niż choroby, przed którymi się szczepiono. Na przykład ospa prawdziwa, która, jak mówiłem, w samym XX wieku do lat 70., bo wtedy zniknęła, wtedy została eradykowana dzięki programowi szczepień, zabiła około 100 milionów ludzi. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym trzeba powiedzieć, dlaczego stwierdzam, że szczepionki padły ofiarą swojej skuteczności. Ano dlatego, że w momencie, kiedy nie widzimy tego ryzyka, przeciwko któremu się szczepimy, czyli nie widzimy epidemii odry, które zabijają setki dzieci, tysiące dzieci, kiedy nie widzimy epidemii polio, które są w stanie doprowadzić do niepełnosprawności kolejne tysiące dzieci, kiedy nie widzimy, jak miliony dzieci umierają na ospę prawdziwą, ciężko jest nam uwierzyć w to, że tak naprawdę coś tam na nas czyha, coś chce nas, mówiąc wprawdzie i wprost, zabić. I to nie jest tylko pieśń współczesności. Na początku XX wieku powszechne było, że w Stanach Zjednoczonych ustawały szczepienia przeciwko ospie prawdziwej, kiedy tej choroby nie widziano przez dekadę, półtorej, 2 dekady, a kiedy wracała, współczynnik wyszczepienia wzrastał. Po prostu ludzie byli na nowo w stanie wykalibrować swój czujnik ryzyka. Czujnik ryzyka, który przez skuteczność szczepień jest współcześnie bardzo, bardzo mocno rozregulowany i żeby spróbować go chociaż dostroić odrobinę, powiedzmy sobie o najczęściej stawianych szczepionkom zastrzeżeniach, czyli o tym, że zawierają tiomersal, czyli rtęć, aluminium, formaldehyd, ludzkie płody. O, na przykład.
Nałożyłem rękawiczkę. Po co nałożyłem rękawiczkę? Po to, żeby Wam bezpiecznie pokazać związek chemiczny, substancję chemiczną, która może zabić. Widzicie? To jest chlorek sodu. I naprawdę może zabić, ale ważniejsze akurat w tym momencie jest to, że jak sama nazwa wskazuje, zawiera on chlor. Chlor był wykorzystywany na froncie I wojny światowej jako gaz bojowy. Ponoć propozycję takiego zastosowania chloru złożył niejaki Fritz Haber, chemik niemiecki, który w 1918 roku otrzymał Nagrodę Nobla za opracowanie. Wracając jednak do chlorku sodu, ktoś może powiedzieć: głupcze, przecież chlorek sodu to sól kuchenna. No i będzie miał rację. Ja też będę miał rację, bo we wstępie nie skłamałem. Chlorek sodu w dużych ilościach może zabić i chlorek sodu zawiera chlor. Ale co jest ważniejsze, to to, że przy tej okazji możemy sobie udowodnić dwie rzeczy. Po pierwsze to, że jeżeli jedna postać pierwiastka jest toksyczna, nie oznacza automatycznie, że wszystkie związki zawierające ten pierwiastek są silnymi truciznami. No bo chlor gazowy rzeczywiście jest silny. Rzeczywiście może zabić dosyć łatwo, a przynajmniej unieszkodliwić dosyć poważnie, natomiast chlorek sodu dopiero w bardzo dużych ilościach zabija. To jest ta druga kwestia, że wszystko jest trucizną w odpowiednio dużej dawce, a w odpowiednio małej dawce może okazać się lekarstwem. Warto o tym pamiętać. I widzicie, tiomersal zawiera rtęć, a rtęć jest neurotoksyną. Tiomersal w szczepionkach po to, żeby nie rozwijał się w nich grzyb, natomiast ruchy antyszczepionkowe połączyły fakt, rtęć jest neurotoksyną, tiomersal zawiera rtęć, więc tiomersal jest neurotoksyną. Wielokrotnie udowodniono, że tiomersal nie niesie ze sobą żadnego ryzyka, jeżeli chodzi o wykształcenie, o powstanie wad rozwojowych, nie jest neurotoksyczny i jest bezsprzecznie bezpieczny do stosowania. Niemniej, no jak to się mówi w tym dowcipie, no niesmak pozostał. I od razu sobie zaznaczmy to, o czym już wspomniałem. Obecnie podaje się wiele przyczyn autyzmu, ale żadna z szanowanych organizacji, które zajmują się tym zaburzeniem rozwojowym, nie wymienia wśród tych przyczyn szczepień. O tych przyczynach może innym razem, a teraz przejdźmy do rzeczy, do tiomersalu. Widzicie, nie każdemu psu na imię Burek. Etylortęć, która jest elementem tiomersalu, jest dużo mniej szkodliwa, można powiedzieć nieszkodliwa w porównaniu do metylortęci, którą zawierają na przykład ryby. Po drugie, ilość rtęci, która dostaje się do naszych organizmów ze szczepionek, jest dużo mniejsza niż ilość rtęci, która dostaje się do naszych organizmów na skutek na przykład konsumpcji ryb, a w pierwszym przypadku mówimy o bezpieczniejszej etylortęci niż w tej rybiej metylortęci. Po trzecie, jeżeli spojrzymy na dopuszczone poziomy rtęci w organizmie, to nie tylko są one niższe, kiedy rozważamy tę rtęć, która pochodziła ze szczepionek, ale dużo niższe. I dlaczego mówię w czasie przeszłym? Bo kiedy podważono bezpieczeństwo tiomersalu, pomimo braku dowodów, podkreślmy, pomimo braku dowodów, które potwierdzałyby ryzyko związane ze stosowaniem tiomersalu w szczepionkach, wycofano te substancje ze szczepień. I właśnie, po czwarte, po wycofaniu tiomersalu częstotliwość występowania autyzmu nie spadła. Gdyby występował silny związek, jak to postulowano, to powinniśmy zaobserwować chociaż namiastkę takiej prawidłowości. Nie zaobserwowaliśmy, co w połączeniu z licznymi badaniami dowodzącymi bezsprzecznie bezpieczeństwa tiomersalu każą stwierdzić, że ta substancja nie niesie ze sobą ryzyka. No i w tej sytuacji nowym winnym, nowym kozłem ofiarnym okazał się być glin, czyli aluminium. Aluminium jest neurotoksyną. Oczywiście nie w każdej ilości, pamiętajmy o tym, że to dawka czyni trucizną, ale jednak jest neurotoksyną. Co więcej, badania pokazują, że ślady aluminium można odnaleźć w organizmie nawet po 8 latach od iniekcji, od zastrzyku, który taki glin zawierał nawet w niewielkich ilościach, a jednak glin był pierwszym adiuwantem, który został uznany za bezpieczny do stosowania w szczepionkach. I od razu zaznaczmy, że nie chodzi o taki glin jak fragmenty folii aluminiowej, rzecz jasna. Adiuwantami są najczęściej nanokrystaliczny tlenowodorotlenek glinu i amorficzny hydroksyfosforan glinu. Trochę dziwnie to brzmi, ale pomimo iż stosowane są one od 80 lat, nie do końca wiemy, dlaczego niektóre szczepionki są skuteczniejsze, kiedy dodawane są do nich adiuwanty. Najprawdopodobniej te związki glinu prowadzą do powstania lokalnych stanów zapalnych, które angażują układ odpornościowy silniej. W związku z tym
można powiedzieć tak trochę kolokwialnie, poświęca on więcej uwagi w tym miejscu, gdzie glin się znajduje, gdzie jest stan zapalny i przy okazji, poza tym, że walczy ze stanem zapalnym z glinu, częściej ma kontakt z patogenem i jest większa szansa, że wykształcona zostanie długofalowa odporność. Trzeba jednak zaznaczyć, że może dojść do nadwrażliwości na glin. Część osób jest w stanie tak zareagować. Jest to niewielka część i najczęściej jest to związane z tak zwanym zapaleniem mięśni i powięzi. Jednak badania wskazują, że nie jest tak, że glin wywołuje tę chorobę. On jest czynnikiem, który sprzyja wystąpieniu w momencie, kiedy ktoś ma genetyczne predyspozycje. Czyli jeżeli ktoś nie ma predyspozycji, to najprawdopodobniej nie wiadomo, ile glinu mógłby sobie wstrzyknąć, a i tak ryzyko będzie minimalne. Co więcej, wykazano, że migracja glinu ze szczepionek do mózgu niemal nie występuje, przez co nie może on wykazywać działania neurotoksycznego, przynajmniej kiedy jest w ten sposób podawany. Organizacje międzynarodowe zajmujące się ochroną zdrowia wyznaczyły dosyć rygorystyczne poziomy zawartości glinu w szczepionkach na poziomie 1,25 mg na szczepionkę. Żadna szczepionka nie może zawierać go więcej, a zdecydowana większość zawiera go znacznie mniej. Zaleca się, aby ekspozycja na glin ze szczepionek w pierwszym roku życia nie była większa niż 4,2 mg. Według polskiego kalendarza szczepień jest dużo niższa. I polski kalendarz szczepień się w tym limicie mieści z wartością 2,8 mg. Uwzględniając średni czas przyswajania glinu, średni czas usuwania glinu z organizmu, przyrost masy noworodka, można wykazać, że nawet podawanie szczepionek bardzo małym dzieciom nie niesie ze sobą ryzyka przekroczenia tych dopuszczalnych poziomów zawartości glinu w organizmie. Wartości są bezpieczne. Dużo więcej glinu niż ze szczepionkami dziecko przyjmuje z pokarmem, również mlekiem matki, wodą, powietrzem. Nie ma się czemu dziwić, glin to trzeci najczęściej występujący na Ziemi pierwiastek. I w związku z tym w naszych organizmach glin występuje na w miarę stałym poziomie. Wykazano, że jedno szczepienie, które zawiera glin jako adiuwant, jest w stanie zwiększyć zawartość tego pierwiastka we krwi o 1%. Niemniej Światowy Komitet Doradczy do spraw bezpieczeństwa szczepień zaleca w związku z pewnymi wątpliwościami zgłaszanymi głównie przez ruchy antyszczepionkowe dalsze badania, które mają ocenić bezpieczeństwo stosowania glinu, zaznaczając jednak, że na obecnym stanie wiedzy nie ma podstaw, aby uważać, że niesie on ze sobą ryzyko, a przypadki nadwrażliwości na glin są niezwykle rzadkie. Formaldehyd i rzekomo występujące w szczepionkach ludzkie płody, komórki ludzkich płodów omówię, pozwólcie, tak troszeczkę razem. Bo jeżeli widzieliście kiedyś straszny film, w którym w słoikach pływają zwierzęta czy jakieś preparaty z organów, to cieczą, która się w tych słoikach znajduje, jest roztwór formaldehydu, który się świetnie nadaje do konserwowania tkanek. Bo formaldehyd generalnie jest trucizną, zabija bakterie, ale potrafi też zabić ludzi w odpowiedniej dawce i właśnie w tej roli jest wykorzystywany w szczepionkach. Wykorzystuje się go, żeby zabić drobnoustroje na potrzeby produkcji szczepionek inaktywowanych. I czasami zdarza się, że naprawdę niewielkie ilości formaldehydu przedostają się do produktu, którym jesteśmy szczepieni, z tym, że musimy sobie zdawać sprawę z jednej bardzo ważnej, kluczowej kwestii. Formaldehyd zupełnie naturalnie występuje w naszych ciałach i jest przez nie non-stop produkowany. 2-miesięczne dziecko ma w swojej krwi więcej formaldehydu niż mogłoby przyjąć z jakimkolwiek szczepieniem dostępnym na rynku. I to jest naturalne, właśnie to jest naturalne. Więcej formaldehydu, wielokrotnie więcej formaldehydu przyjmujemy do naszego organizmu, jedząc na przykład gruszki, które ten formaldehyd zawierają. Tak więc nie ma najmniejszych podstaw, żeby zawracać sobie głowę ilościami formaldehydu, jakie się znajdują w szczepionkach, bo są to śladowe ilości w porównaniu do tego, na co jesteśmy cały czas normalnie wystawieni. Co się zaś tyczy ludzkich płodów pochodzących z aborcji, możecie się zdziwić, ale szczepionki ich nie zawierają. No i nie ma potrzeby, żeby dokonywać aborcji, żeby szczepionki ciągle powstawały. Ale jest pewien związek, bo widzicie, komórki, czy to bakterii, czy wirusy generalnie muszą się gdzieś namnażać. Dawniej do tego celu wykorzystywano zwierzęta. Przypomnijcie sobie historię z Pasteurem, który stworzył szczepionkę przeciw wściekliźnie z wykorzystaniem królików.
Z tym, że namnażanie patogenów w żywych zwierzętach stwarzało pewne ryzyko związane z zanieczyszczeniem finalnego produktu. Natomiast ludzkie, nie tylko ludzkie, generalnie zwierzęce komórki wykazują coś takiego jak limit Hayflicka. To znaczy jedna komórka jest w stanie wykonać określoną liczbę podziałów, a potem przestaje się dzielić, uruchamiany jest genetyczny program śmierci komórki, no i komórka, jak to się kończy śmierć, no umiera. Dlaczego tak się dzieje? Najprawdopodobniej po to, żeby chronić materiał genetyczny komórki przed zniszczeniem, przed uszkodzeniem, przed mutacjami. Opowiadałem zresztą o tym kiedyś w jednym z wcześniejszych filmów, polecam. Natomiast to stwarza pewne problemy, bowiem gdybyśmy chcieli rozmnażać czy namnażać bakterie i wirusy w komórkach pochodzących od różnych ludzi, to mielibyśmy problemy z powtarzalnością, a w procesie produkcji szczepionek powtarzalność jest kluczowa, zarówno jeżeli chodzi o preparat, o produkcję preparatu, jak i o badania. No ale okazuje się, że niektóre komórki w bardzo niezwykłych okolicznościach i w ściśle kontrolowanych warunkach są w stanie obejść ten limit Hayflicka i dzielić się w zasadzie w nieskończoność, a przynajmniej dużo, dużo dłużej. Jednym z przykładów mogą być komórki nowotworowe, nieśmiertelne niektóre są, a drugim komórki płodu, które oczywiście to komórki muszą być odpowiednio przechowywane. I właśnie to drugie rozwiązanie zostało wykorzystane przy produkcji szczepionek. Hayflick, ten od limitu Hayflicka, z myślą o nauce trochę nielegalnie udostępnił światu porcje komórek oznaczonych jako WI38, które pochodziły z uzyskanego na drodze aborcji płodu żeńskiego. Podkreślmy to jeszcze raz wyraźnie. Jednej aborcji z lat 60., która była podyktowana względami medycznymi. Tak gwoli ścisłości mam tutaj na myśli jedna aborcja na całą linię komórkową, bo w badaniach szczepionek stosuje się także linię komórkową MRC5, która także pochodzi z aborcji. Również jednej aborcji na całą linię komórkową. Szacuje się, że te komórki kiedyś przestaną się dzielić, ale jednak póki są odpowiednio przechowywane, mogą być namnażane bardzo, bardzo długo i dzięki nim można po pierwsze prowadzić powtarzalne badania naukowe, a po drugie powtarzalnie produkować szczepionki, co jest niezmiernie ważne i szacuje się, że ponad 1 miliard ludzi na świecie było zaszczepionych dzięki właśnie stosowaniu tych komórek pochodzących z jednego płodu uzyskanego na drodze aborcji, ale trochę absurdalne, że muszę to jeszcze raz wyraźnie podkreślić. Nie ma komórek pochodzących z aborcji w szczepionkach, i po drugie, nie ma potrzeby dokonywania aborcji, żeby te szczepionki produkować. Nie ma. I na koniec, jak znam życie, na podstawie tego, co się działo pod moimi poprzednimi filmami, które dotyczyły tematu szczepień, prawdopodobnie pojawią się oskarżenia, że mówię to, co mówię, tylko dlatego, że zostałem sowicie opłacony przez Big Pharma, przez przedstawicieli koncernów farmaceutycznych, którzy przecież tak dużo zarabiają na obowiązku szczepień. No więc prawda jest taka, że raczej nie zarabiają aż tak dużo, jak się myśli, bo na przestrzeni ostatnich 30 lat firmy produkujące szczepionki raczej znikały z rynku, niż się na nim pojawiały, a to wszystko dlatego, że po pierwsze trzeba wykazać bezpieczeństwo szczepienia, które wcześniej się opracuje, a po drugie trzeba udowodnić jego bezpieczeństwo na dużej grupie badanych, i takie badania muszą trwać wiele lat, a za to wszystko się płaci. Koszty wprowadzenia szczepionek na rynek to są setki milionów dolarów. A produkcja wcale nie jest taka prosta, bo wymaga odpowiednich hal produkcyjnych. Hal, na których może być produkowana tylko jedna szczepionka. Jeżeli firma posiada kilka takich hal produkcyjnych, to pracownik, który danego dnia wszedł do jednej z nich, nie może już tego samego dnia wejść do żadnej innej. I to pomijając to, że w środku i tak są sterylne warunki. Wszystko po to, żeby uniknąć zanieczyszczenia. Nie odbiegając od tematu, chciałem Wam zaproponować pewien taki mentalny eksperyment. Bo z moich pobieżnych, no nie pobieżnych, ale też nie bardzo wnikliwych analiz wynika, że rynek szczepień jest obecnie wart 32 miliardy dolarów. Dla porównania, w ciągu jednego roku w Stanach Zjednoczonych na początku lat 60., uwzględniając inflację, wartość wszystkich sprzedanych papierosów wynosiła 77 miliardów dolarów w ciągu jednego roku i w samych tylko Stanach Zjednoczonych. I teraz to nie jest jedyna dysproporcja, którą trzeba tutaj uwzględnić.
Bo w tamtych latach dużo mniej się publikowało, było dużo mniej lekarzy i mniej badaczy. Kiedy wpisuje się w wyszukiwarkę publikacji słowa kluczowe tobacco i cancer, odnajduje się około 4100 prac z lat 1955-1965. Od samego roku 2007 ukazało się, dla porównania, 34 000 prac dotyczące bezpieczeństwa szczepionek. Obecnie w Stanach Zjednoczonych i innych krajach rozwiniętych mamy ponad 4-krotnie więcej lekarzy do przekupienia niż było ich w latach 60. I teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego w latach 60. przemysł tytoniowy nie był w stanie zapewnić sobie odpowiedniej liczby publikacji naukowych, żeby dziś uważać palenie papierosów za bezpieczne? No bo miał więcej pieniędzy, mniej lekarzy do przekupienia i mniej prac do kupienia, a jednak tego nie zrobił. Pomimo że się bardzo mocno bronił, jednak głównie chodziło o interwencje polityczne, a nie naukowe. No, tym bardziej, że wtedy nie było internetu i nie było tylu detektywów wytrzących spiski w internecie, co jest dzisiaj. Także no, z wielu względów wydawało się to łatwiejsze. I wiem, ten argument, który teraz przytaczam, jest inwalidą, ale jeżeli mam być szczery, to ten zarzut, że wszystkie badania są kupione, poza tymi, które mówią, że szczepionki są szkodliwe, jest chyba jeszcze większym inwalidą. Dlaczego jest taki opór przeciwko szczepieniom? Nie mam pojęcia. Mogę tylko hipotetyzować na przykład o tym, że wiele osób uważa, że wszystko, co naturalne, jest lepsze niż wszystko, co syntetyczne, ale naturalna, jak najbardziej naturalna, jest najsilniejsza toksyna znana ludziom. Toksyna botulinowa, produkowana przez zupełnie naturalnie występujące w zupełnie naturalnej glebie bakterie i nie znamy silniejszej trucizny. Naprawdę, nie znamy silniejszej trucizny niż to, co wyprodukowała natura. Powikłania związane z chorowaniem są dużo niebezpieczniejsze niż szczepienie. Stwarza się konieczność generowania kosztów w przypadku hospitalizacji i tak dalej. I tak dalej. Podobnie pomysł odwlekania niektórych szczepień. Mówi się, że dlaczego mamy szczepić tak małe dzieci. No, jest to uzasadnione tym, że w tym okresie są one najbardziej narażone na chorobę i jeżeli zaszczepimy je na przykład pół roku później, to szczepienie wtedy już może nie mieć sensu. To tak jak próba noszenia szalika w lecie po tym, jak się wczesną wiosną przeziębiliśmy. Ale no, są jeszcze inne kwestie. Dlaczego wszyscy powinniśmy się szczepić? No bo niektórzy nie mogą się zaszczepić, a nie tracą odporność po szczepieniu, a epidemia może się przydarzyć dopiero gdy w danej populacji jest odpowiednia liczba osób, które mogą na daną chorobę zachorować. Dlatego epidemie chorób takich jak odra przychodzą i odchodzą. Choroba daje odporność albo śmierć i musi urodzić się odpowiednio dużo nowych ludzi podatnych na zachorowanie, aby przyszła znów. W XX wieku, samym XX wieku, ospa prawdziwa mogła zabić nawet 100 milionów osób. Od 40 lat jej nie widzieliśmy. Wszystko dzięki szczepieniom. I to jest chyba najlepszy dowód na to, że szczepionki uratowały, ratują i jeszcze uratują miliony istnień ludzkich. Czy się Wam to podoba, czy nie? Do zobaczenia, do usłyszenia.